Cześć, nazywam się Kasia Kiryczuk, reprezentuję zespół Employer Brandingu PWC Polska. Zapraszam Was do wysłuchania, do obejrzenia drugiego odcinka wideo podcastu Wybieram Financial Crime Unit w PWC. Dziś trochę więcej opowiemy Wam o zespole procesowym. Cześć Ola, cześć Gosia, opowiedzcie nam trochę o sobie. Cześć, mam na imię Gosia i pracuję w FCU w zespole procesowym jako menadżer. Cześć, jestem Ola, pracuję w tym samym zespole co Gosia jako analityk biznesowy. Strasznie miło jest mi Was gościć. Dzisiaj opowiemy trochę więcej o waszym zespole. Ja nie mogę się już tego doczekać, dlatego prosto z mostu pierwsze pytanie o to, co wy robicie w ramach zespołu procesowego Financial Crime Unit. Jakie są wasze takie codzienne zadania? W zespole FCU Proces wykonujemy bardzo zróżnicowane zadania w zależności od specjalizacji oraz projektu, na jakim aktualnie pracujemy. Okej, jak to wygląda w praktyce? Jakie są typy tych projektów albo typy zadań, do których można zostać przypisanym? Myślę, że możemy uogólnić i powiedzieć, że mamy takie 3 najczęstsze rodzaje zadań w ogóle. I to jest biznes analiza, usprawnianie, optymalizacja procesów oraz takie projekty konsultingowe. Jeżeli ktoś z Was chciałby dowiedzieć się więcej na temat poszczególnego typu zadań, to śmiało zostawcie nam pytania w komentarzu. Ola i Gosia odpowiedzą na te pytania, żebyście wiedzieli wszystkie szczegóły, które mogą Was zainteresować odnośnie danego obszaru, danego zadania. W kontekście tych zadań chciałabym jeszcze Was podpytać o kompetencje. Praca, którą opisujecie w zespole procesowym FCU, brzmi jak takie bardzo challenge'ujące środowisko, bo mamy różnych klientów, różne rzeczy z tymi klientami się dzieją, różne rzeczy sprawdzacie, więc zastanawiam się, czy jest jakiś taki zakres kompetencji, które warto mieć w momencie, kiedy chciałoby dołączyć się do naszego zespołu. Czy są takie kompetencje, które w 100% się sprawdzają u nas i jeżeli ktoś je ma, to śmiało zapraszamy do aplikowania. No ja bym zaczęła chyba od takiej znajomości w ogóle branży AML-owej, ale to nie jest też wymóg konieczny. Na pewno się przydaje, bo taka jest specyfika naszej pracy. Czyli takie zainteresowanie branżą. Tak. Jakieś wcześniejsze doświadczenie też jak najbardziej. Ale z racji tego, że my pracujemy na tych procesach z klientami w tej właśnie dziedzinie, w tym obszarze, no to bardzo szybko możemy zdobyć takie doświadczenie. Osoby szczególnie takie, które nie miały wcześniej doświadczenia w tym obszarze, a z drugiej strony ciągłej nauki w tym obszarze, bo to jest coś, co na pewno niewątpliwie cały czas rozwijamy. Idziemy z trendami, z wymogami rynkowymi cały czas do przodu i stale się uczymy. Czyli nie ma takiego momentu, że wiem już wszystko, bo zaraz pojawia się nowy klient, tak, nowa rzecz do sprawdzenia i trzeba po prostu nadrobić i zdobyć i też nowe kompetencje. regulacje tak naprawdę, nie? Dokładnie. Więc musimy być stale na bieżąco. Z innych kompetencji na pewno analityczne myślenie. Umiejętność pracy z Excelem też się przydaje, ale też dużo takich kompetencji miękkich. Prowadzenie prezentacji, zarządzanie interesariuszami. Myślę też, że taka otwartość w ogóle na ludzi, umiejętność pracy w zespole i też docenianie tego, że pracujemy jak zespół. Tak, zgadzam się, Gosiu. Zdecydowanie te umiejętności miękkie są bardzo istotne, dlatego że bardzo często, kiedy współpracujemy z klientem, istotne jest to, abyśmy potrafili dostosować nasz język, sposób wypowiedzi do tego, w jaki sposób rozmawia z nami klient, aby nie powodować niepotrzebnego dystansu, tak aby dać klientowi możliwość mówienia swobodnie o swoich potrzebach biznesowych. Mam takie pytanie do Was dodatkowe. Ciężko mówi się o pracy w FCU w języku polskim? Nie jest dla Was prostsze opowiadanie o tym, co Wy robicie w języku angielskim, bo to jest oficjalny język, w którym Wy się komunikujecie najczęściej, prawda? Tak, zdecydowanie. Jest taka maniera i taka chęć, żeby używać określeń w języku angielskim, z tego względu, że tak, język angielski to jest taka kompetencja, która jest zdecydowanie bardzo istotna, jeśli chodzi o pracę w zespole procesowym, ponieważ mamy do czynienia z klientami tak naprawdę z całego świata, dlatego musimy mieć chociażby jeden język, w jakim będziemy w stanie się komunikować bez najmniejszych problemów. Rozumiem, że najczęściej jest to język angielski, ale jeżeli ktoś mówi w jakimś nietypowym języku, a my
akurat mamy też klienta, który mówi w tym języku, to jest dodatkowa korzyść tego kandydata. Zdecydowanie Oczywiście, tak. to się bardzo przydaje, bo miałyśmy chyba do czynienia z wieloma takimi projektami, na których osoby, które znały bardzo czasami niszowe języki, miały okazję się wykazać, bo zdarzało się, że była taka dokumentacja, którą trzeba było bardzo szybko przetłumaczyć i musieliśmy skorzystać z pomocy analityka, który znał właśnie dany język, był native speakerem i mógł nam w bardzo szybkim tempie pomóc. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny taki dodatkowy benefit, ta praca w języku angielskim, bo nie macie takiego momentu, kiedy tego języka nie używacie, że coś się zapomina albo wpadamy w takie myślenie, że już dawno nie mówiłem w tym języku, to teraz trudniej zacząć. No, wy mówicie zarówno w takim bardzo, używacie pewnie takiego zwykłego, regularnego języka angielskiego podczas small talków, że tak wprowadzę was w język angielski z powrotem w kuchni, jak poznajecie osoby, z którymi pracujecie, ale też tego biznesowego w trakcie rozmów z klientami. Cieszę się w takim razie, że ten podcast mamy po polsku i mam dla was takie wyzwanie, żeby poopowiadać o FCU w języku polskim. Czy to są już te wszystkie kompetencje, które wydają się dla was kluczowe, czy może macie jeszcze coś w głowie, co chciałybyście dodać? Ja jeszcze bym dodała jedną kwestię. To jest taka umiejętność bycia asertywnym. To się bardzo przydaje, jeśli chodzi o pracę z klientem, ale też jeśli chodzi o pracę w zespole. Ja na przykład, może zabrzmi to przewrotnie, ale uwielbiam, kiedy ktoś powie mi: Ola, nie zgadzam się z tobą, bo to daje taką dodatkową możliwość zweryfikowania tej pracy, którą wykonaliśmy i takiego krytycznego spojrzenia jeszcze raz na temat i upewnienia się, że na pewno mamy rację. To naprawdę przewrotne, ale w bardzo ciekawy sposób to zaprezentowałaś, Ola. Bo to nie jest takie nie dla samego powiedzenia nie, tylko to jest takie nie dla lepszego wyniku projektu, nad którym wspólnie pracujemy. Myślę, że to jest bardzo ważna kompetencja. Też czasem zapominana. Nie wszyscy chcą powiedzieć nie. Łatwiej jest powiedzieć tak. Gosia, czy coś z twojej strony? Czy... Ja dodałabym jeszcze otwartość. Taką otwartość na innych, ale też na siebie. Czyli na to, że stale musimy się dokształcać, bo ciągle się coś zmienia, ale też otwartość na inne kultury. No bo tutaj, jak Ola wcześniej powiedziała, mamy bardzo międzynarodowe środowisko pracy, więc współpracujemy z ludźmi z różnych kultur, z różnych krajów i taka otwartość, ciekawość na to, żeby poznać ich też nie tylko tak biznesowo, ale też jako ludzi, to też się przydaje. Okej, to już wiemy, z jakimi kompetencjami osoby sprawdzają się w naszym zespole procesowym Financial Crime Unit. Kontynuując trochę ten temat, chciałabym zapytać was o to, z kim wy lubicie pracować. No bo kompetencje to rzecz jedna, ale macie może ulubiony swój typ człowieka, z którym naprawdę fajnie wam się pracuje. Jak to u was wygląda? Ja bardzo lubię pracować z osobami konkretnymi, które potrafią w bardzo szybki sposób rozważyć za i przeciw, podejmować decyzje, brać odpowiedzialność za swoje działania, no bo właśnie to jest tak naprawdę taki klucz, jeśli chodzi o współpracę w procesie, że każde nasze działanie tak naprawdę wpływa na sukces bądź porażkę całego projektu. Na pewno też bardzo ważne jest pozytywne nastawienie i takie podejście i niezrażanie się do pracy i do tego, z jakimi zadaniami czasami musimy się zmierzyć. Tak, bo często robimy zadania po raz pierwszy, że nigdy wcześniej nikt nie miał okazji robić takiego zadania, więc taka otwartość, chęć uczenia się i tego sprostania trochę wyzwaniom. To jest, myślę, ważne. Takie też pozytywne nastawienie, jak ktoś przychodzi z taką energią, że hej, uda nam się, siądźmy razem i to zrobimy. Myślę, że jest bardzo wartościowym czynnikiem, jeżeli chodzi o taką po prostu współpracę z drugim człowiekiem. Rozumiem też, że zawsze w waszych zadaniach jest tak, że nie zostajecie same z jakimś zadaniem, tylko zawsze jest ktoś, z kim można o tym pogadać, po prostu zapytać, czy już takie zadanie było do wykonania, czy może ktoś z większym doświadczeniem może nam pomóc. Tak trochę też wyobrażam sobie pracę w zespole FCU. Ja wiem, że macie dużo dynamiki, dużo różnych zespołów, poznajecie różne osoby w ramach zespołów, w których pracujecie dla danego klienta nad danym zagadnieniem.
Ale rozumiem, że ta współpraca właśnie w ten sposób wygląda, że zawsze macie kogoś, kogo możecie spytać o zdanie. Lubię pracować z takimi osobami, które stawiają na taki teamwork, które potrafią budować pozytywną atmosferę w zespole, ale też takie wspólne wymienianie się myślami, pomysłami, czasami jakimś takim trzeźwym spojrzeniem na zagadnienie, żeby dać jakiś konstruktywny feedback. To są takie cechy, które bardzo się przydają w naszej pracy. Wiemy już o tym, czym się zajmujecie, z jakimi ludźmi lubicie pracować. Wiemy, jakie kompetencje są ważne w zespole procesowym w naszym Financial Crime Unit w PWC. Więc kolejne pytanie będzie dotyczyło tego, co wy najbardziej lubicie w tej pracy. Bo opowiedziałyście nam już bardzo dużo. Mamy taki naprawdę szczegółowy obrazek tego zespołu procesowego FCU. Więc teraz chciałabym z tego obrazka wybrać takie najfajniejsze elementy według was. Co sprawia, że ta praca jest interesująca, że jest ciekawa, że czujecie, że się rozwijacie, cały czas zwiększając staż, który macie w PWC. Ja przyznam, że jak szukałam pracy, to jednym z takich głównych czynników decyzyjnych było to, żebym się nie nudziła w tej pracy. I mówiąc szczerze, w zespole procesowym ten czynnik i ten wymóg jest spełniony w 100%, a nawet 150%, ponieważ jak pracuję teraz właśnie z zespołem deweloperskim i pracujemy nad rozwiązaniem, nad wprowadzaniem jakichś narzędzi technologicznych, to bardzo często zdarza się, że zaskakują nas takie sytuacje i takie problemy, o jakich nawet nie myśleliśmy dzień wcześniej. I to jest niesamowite, jak właśnie pracując z innymi wpadamy na kreatywne pomysły, rozwiązania i tak naprawdę nie ma głupich odpowiedzi. Są zawsze dobre pomysły, które po prostu pozwalają rozwiązać różne problemy. Fajnie, że o tym wspomniałaś, Ola. Ja bym do tego na pewno dodała taki międzynarodowy charakter do naszej pracy. Międzynarodowość to jest taki ciekawy aspekt, który tutaj mnie trzyma. Dodatkowo, no teraz jest to praca zdalna i taka współpraca z tymi międzynarodowymi zespołami zdalnie, przez kamerkę gdzieś tam na spotkaniach. Wcześniej to była możliwość pojechania fizycznie na projekty, bycia z tymi ludźmi, poznania też ich nie tylko od tych aspektów takich biznesowych, pracowych, ale też tak prywatnie, nawiązania takich przyjacielskich kontaktów. My też nie wspomniałyśmy o tym wcześniej, że tak naprawdę PWC i zespół procesowy umożliwia nam uczestniczenie w wielu szkoleniach, które właśnie dostarczają nam tej wiedzy merytorycznej i właśnie ta ciekawość względem nowych zadań i nowych projektów wynika z tego, że pozyskaliśmy jakąś wiedzę merytoryczną i tylko czekamy na ten moment, kiedy będziemy mogli sprawdzić się w praktyce, jeśli chodzi o określone zadania i to jest niesamowite, jak szybko ta wiedza kiełkuje i jak szybko docieramy do takiego momentu, gdzie od tak naprawdę niewiedzy, nieznajomości danego tematu stajemy się ekspertami. To ja mam jedno jeszcze dodatkowe pytanie, bo mówisz, że dołączyłaś do zespołu FCU, a nie miałaś takiego praktycznego czy merytorycznego doświadczenia. Jak się za tą pracę zabrać? Więc moje pytanie brzmi, jak wygląda wprowadzenie pracownika do świata FCU, do świata zespołu procesowego, do świata AML-u? I myślę, Kasiu, że to jest bardzo częsty przypadek, że ktoś przychodzi do nas, do pracy, nie mając wcześniejszego doświadczenia w branży AML, z racji tego, że nie ma takich typowych studiów z tej dziedziny. I tutaj, żeby sprostać trochę w takiej sytuacji, organizujemy bardzo rozszerzone szkolenia, takie na wstępie dla pracowników, którzy do nas dołączają, specyficznie z tej dziedziny, pokrywające różne aspekty właśnie z tej branży AML-a, takie, które później nam się na projektach bardzo przydają. Rozumiem, że takie szkolenie trwa dłużej niż jeden dzień. Tak, no to jest prawie miesiąc szkolenia, więc zdecydowanie takie konkretne przeszkolenie ze wszystkich zagadnień AML-a. Uczestnik tego szkolenia ma nawet chwilkę, żeby pomyśleć o tym, o co jeszcze warto dopytać, zanim zaczną się te prawdziwe case'y, projekty, do których będziemy zapisani. Super. Myślę, że to jest bardzo duże ułatwienie do wejścia do tego świata i do wykonywania swojej pracy dobrze. I też
takiego poczucia bezpieczeństwa, że wiem, co robię. No bo tak jak wspominałyśmy, nie ma za bardzo studiów, które mogą nas ukierunkować w kierunku tego zawodu, więc trochę to wdrożenie to są takie mini studia w szybkim przyspieszeniu 1 miesiąca, które wprowadza nas do świata ML. Tak, i jest to taki zastrzyk merytoryczny na początek, bo to też może tak brzmieć strasznie, że to jest tyle wiedzy na początek, ale myślę, że to jest takie fajne oswojenie się z tematem, a potem takie nabywanie tej wiedzy w praktyce już na konkretnych projektach, w takich dość przyjaznej atmosferze, żeby nauczyć się specyfiki trochę, bo specyfiki pracy na projekcie konkretnym, bo te projekty różnią się bardzo od siebie, też w zakresie zagadnień, jakie tam poruszamy, więc jest jak najbardziej przestrzeń na to, żeby na projektach już w praktyce popróbować i douczyć się, czy zdobyć dość wiedzę w tych obszarach, których jeszcze nie znamy. Właśnie jeszcze zastanawia mnie to douczanie. Co w momencie, kiedy ktoś chce jeszcze więcej tej wiedzy zdobyć niż to, co było w trakcie 1 miesiąca? Czy można korzystać z jakichś dodatkowych kursów? No myślę, że ja jestem dobrym przykładem takiej osoby, która właśnie po jakimś czasie pracy chciała więcej, chciała się rozwijać, szukała tych możliwości rozwoju i je dostała. Tak naprawdę dzięki PWC ja otrzymałam szereg zewnętrznych szkoleń, między innymi z biznes analizy, które są szkoleniami trudno dostępnymi na rynku i naprawdę bardzo sobie cenię taką możliwość, że wystarczy, że zgłoszę się do swojego team lidera, powiem, że chciałabym rozwinąć się w danym kierunku i ta możliwość przychodzi, następuje samoczynnie po jakimś czasie. Myślę, że tak. No tutaj bym dodała chyba tylko to, że mamy dosyć pokaźne budżety szkoleniowe, ale równie pokaźną ofertę szkoleń w ramach FCU, ale też PWC, z których możemy korzystać. Więc jak najbardziej takie specjalistyczne szkolenia, o których wspomniała Ola. Ja bym jeszcze do tego dodała jakiś szereg szkoleń, takich rozwijania umiejętności miękkich. Też jak najbardziej możemy z tego skorzystać. Super, brzmi to naprawdę bardzo imponująco. Gdy we FCU pojawia się człowiek, który chce z tej wiedzy czerpać, to drzwi stoją otworem. Naprawdę można wybierać to, co w tym momencie jest najbardziej interesujące. Wydaje mi się, że ostatnie pytanie może być najtrudniejsze dla was, bo tyle ciekawych historii opowiedziałyście, tak ciekawy obraz FCU pokazałyście zespołu procesowego, że nie wiem, czy to będzie łatwe zadanie, wybrać taki 1, 2 bądź 3 najciekawsze elementy waszej pracy, które pokażą, dlaczego warto jest do tego zespołu dołączyć. Czyli trochę takie podsumowanie tego, o czym mówiłyście, ale jakby z tego podsumowania wyjąć takie najważniejsze dla was aspekty, że wy polecacie po prostu tę pracę, polecacie dołączenie do zespołu procesowego we FCU. Ja myślę, że praca w zespole procesowym to jest przede wszystkim możliwość pracy w bardzo dynamicznym środowisku, możliwość współpracy z osobami tak naprawdę z całego świata i klientami z całego świata. Właśnie to taka zmienność projektów, a co za tym idzie zmienność zespołu, z którym współpracujemy, zmienność klienta, zagadnień, w którym akurat mamy okazję pracować, czy zakres zadań i rola na projekcie, to wszystko się zmienia, więc jeśli ktoś nie lubi się nudzić w pracy i lubi taką trochę lubi takie zmienne środowisko pracy, to jak najbardziej to jest miejsce dla niego. To jest na pewno obszar, który ja bardzo doceniam i który tutaj mnie trzyma w tej pracy pomimo już kilku lat, jakie spędziłam we FCU. Ja bym do tego jeszcze chyba dodała taki międzynarodowy charakter pracy. To Ola też już wspomniała, że pracujemy z różnymi klientami z najróżniejszych stron świata. Do tego mamy nawet kilka osób w naszym zespole procesowym, które pochodzą z różnych stron świata, więc to sprawia też, że mamy taki właśnie międzynarodowe środowisko pracy, takie otwartość trochę na kulturę, na inne style pracy i inną kulturę pracy. To jest też coś, co jest bardzo ciekawe u nas. Ja myślę, że też ważne jest to, że nikt na wstępie nie oczekuje od nas określenia się, w jakiej specjalizacji chcielibyśmy pracować i rozwijać się, tylko mamy możliwość dołączania do wielu projektów i z biegiem czasu
na podstawie praktyki i naszego doświadczenia zbudować sobie takie poczucie i poznać siebie tak naprawdę i to, w czym czujemy się najsilniejsi, w czym czujemy się najbardziej komfortowo, jeśli chodzi o pracę i mamy możliwość dokonania takiego wyboru, ale to też nie jest taki wybór na zawsze. PWC daje ogromne możliwości zmiany, także myślę, że zespół procesowy jest, jeśli chodzi o takie osoby nie do końca jeszcze zdecydowane, bardzo dobrą drogą na przyszłość. To pozwala się sprawdzić w różnych obszarach i wybrać ten, który jest dla nas najbardziej atrakcyjny, a w momencie, kiedy potrzebujemy tej zmiany, znowu wybrać bardziej atrakcyjny obszar naszego rozwoju. Myślę, że nie zostało nam nic innego niż zachęcić do tego spróbowania. Wszelkie otwarte rekrutacje do zespołu FCU Proces, naszego zespołu procesowego w FCU znajdziecie na naszej stronie karierowej pwc.pl/FCU. A jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tych wszystkich szczegółowych informacji, które dotyczące zespołu procesowego dzisiaj padły, zachęcamy do zostawiania pytań w komentarzu. Gosia i Ola na pewno z chęcią na te pytania odpowiedzą. Bardzo dziękuję Wam za naszą dzisiejszą rozmowę. No i oczywiście czekamy na pytania, żeby na nie odpowiedzieć. Tak jest. Dziękujemy i zapraszamy do współpracy.